Mrożenie cen energii i bon ciepłowniczy czekają na prezydenta. Chiny przegrzały rozwój elektryków. Rosja nie może dłużej ukrywać kryzysu paliwowego przez niedobory benzyny. Jest 18 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dane potwierdzają kryzys paliwowy, który Rosja chciała ukryć. Ceny benzyny w Rosji są rekordowe i narastają jej niedobory przez coraz skuteczniejsze ataki dronów Ukrainy. Kreml nie jest w stanie dłużej ukrywać kryzysu paliwowego. Sprzedaż benzyny na giełdzie Spimex spadła do dwuletniego niżu o 21,7%, a gatunku AI-92 o prawie 1/4, czyli 15,5%. Źródła komersanta ostrzegają, że niedobory paliwa są już odczuwalne w niektórych regionach, podaje ta gazeta. Źródła komersanta podają, że niektóre rafinerie zgłaszają siłę wyższą i przestają wysyłać benzynę na rynek. Z kolei rekordowe ceny na giełdzie nie zachęcają do sprzedaży, bo cena na stacjach jest regulowana i niższa od giełdowej. Sytuacja jest trudniejsza przez fakt, że działające rafinerie produkują więcej oleju napędowego w sezonie rolnym, w którym potrzebują go więcej maszyny rolnicze. Kryzys paliwowy objął już co najmniej 20 obwodów w Rosji od Czukotki i Sachalina po Rjazań i Samarę, pisze Reuters. W pierwszym rzędzie zatrzymywana jest sprzedaż na małych, prywatnych stacjach, a trwa w dużych sieciach, ale nawet tam pojawiają się zakłócenia. Czytamy dalej. Firmy naftowe pragnące zaopatrzyć własne stacje znacząco zredukowały dostawy hurtowe benzyny. Sieci stacji paliw wyczerpują zapasy i udają się na giełdę, zwiększając presję cenową, pisze Reuters. Cena AI-92 sięgnęła rekordowych 73 tysięcy rubli za tonę, a diesla ponad 68 tysięcy. To przebicie rekordu z sierpnia 2023 roku, kiedy także trwał dronopad Ukrainy na rafinerię i dowód na to, że sytuacja jest obecnie jeszcze gorsza. Podcast Energy Drink pisał o mechanizmie ograniczenia sprzedaży benzyny na giełdzie, który miał ukryć faktyczny stan rynku i zafałszować cenę. Gdyby nie on, mogłaby być jeszcze wyższa. Komersant przyznaje, że wprowadzenie tego mechanizmu sprawia, że ceny giełdowe nie odpowiadają już rynkowym. Warto dodać, że nie pomogło embargo na eksport benzyny przedłużone do końca października. Spadek sprzedaży w hurcie wynika bezpośrednio z nieplanowanych przerw w największych rafineriach Rosji. Komersant nie pisze wprost, że powodem były ataki dronów Ukrainy. Tymczasem trwa sezon płonących rafinerii. Sierpień i wrzesień były pełne ataków dronów Ukrainy na takie zakłady w Rosji. Ostatni przypadek to uderzenie w rafinerię Saratow z 16 września, które było kolejnym takim incydentem po udanym ataku z 10 sierpnia. Co dalej? Według danych Energy Drink do tej pory dronopad Ukrainy dosięgnął 13 rafinerii rosyjskich w sierpniu i 5 we wrześniu. Ponadto ataki obejmują coraz częściej rurociągi oraz naftoporty rosyjskie. Nie jest jasne, ile mocy rafineryjnych stracili Rosjanie w wyniku najnowszych ataków ukraińskich. Szacunki Reutersa o 20% strat pochodzą z sierpnia. Ukraińcy informowali potem o 25%, ale potem doszło do dalszych ataków, a ich skala nie została jeszcze oszacowana. Dalsze skuteczne ataki Ukrainy mogą pogłębić kryzys paliwowy w Rosji, jego odczuwanie przez społeczeństwo, a także wynikające z niego utrudnienia logistyczne na froncie oraz finansowe w budżecie rosyjskim. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Przyspieszenie rozwodu? Minister energii RP apeluje o odejście od ropy z Rosji w Europie do 2026 roku. Wcześniej USA sugerowały, że Europa może się rozstać z tym surowcem rosyjskim w ciągu roku. Komisja Europejska sugerowała, że takie przyspieszenie jest możliwe, a więcej na blogu. Mrożenie czeka na prezydenta. Senat jednogłośnie przegłosował ustawę wprowadzającą bon ciepłowniczy oraz gwarantującą mrożenie cen energii elektrycznej na ostatni kwartał tego roku. Teraz czas na podpis prezydenta, powiedział minister energii Miłosz Motyka na konferencji prasowej. Prezydent miał własny projekt, ale bez bonu ciepłowniczego. Ustawa offshore przyjęta. Rząd przyjął ustawę UD 162 o rozwoju morskich farm wiatrowych i aukcjach offshore. Ustawa ma także ułatwić pracę spółdzielni energetycznych, rozwój prosumenta lokatorskiego i ułatwić zawieranie umów przez samorządy. Wprowadzi także obszary przyspieszonego rozwoju OZE. Czeka na podpis prezydenta. Pół roku dłużej.
PGE nie wyłączy wszystkich 4 bloków węglowych w elektrowni Dolna Odra z końcem tego roku. 2 z nich mają pracować jeszcze do końca sierpnia 2026 roku. Jest to skutek rozmów ze stroną związkową z 17 września. Wokół tematu narosło napięcie polityczne zagrażające głowom prezesów. Teraz wieści z Europy. Inercja trwa. Rok po publikacji głośnego raportu Mario Draghiego o przywróceniu konkurencyjności Europy, jego autor ostrzega, że nie są podejmowane odpowiednie działania. Nasz model rozwoju upada, wrażliwość rośnie, nie ma jasnej ścieżki finansowania tego, czego potrzebujemy, powiedział cytowany przez Bloomberg. Zaapelował o nowe podejście do pomocy publicznej. Biadanie Węgier. Węgry są państwem śródlądowym, nie mamy wybrzeża, gdzie można by w ciągu jednej nocy zbudować terminal LNG czy rafinerię, napisał minister spraw zagranicznych tego kraju Peter Sijarto. Faktem jest jednak, że Węgrzy mają dostęp do gazoportu i naftoportu w Chorwacji, a Polacy zachęcali ich w przeszłości do zakupu LNG przez Świnoujście. Łużycki dylemat. Władze regionu Łużyc przekonują, że mogłyby odejść od węgla w 2035 roku, choć oficjalny termin odejścia od tego paliwa w Niemczech to nadal 2038 rok. Warunkiem jest znalezienie atrakcyjnej alternatywy. Niemcy zastępowały w przeszłości węgiel i atom gazem oraz rosnącym udziałem OZE. Drożejąca cisza wiatrakowa. Kontrakty terminowe na emisję CO2 w grudniu podrożały do 78 euro za tonę. W marcu kosztowały 63 euro, a w styczniu 82 euro. Jeden z czynników to mniejsza aktywność energetyki wiatrowej, zwiększająca produkcję ze źródeł emisyjnych. Jeszcze wieści ze świata. Chiny zakłóciły harmonię. Polityka wyznaczania celów produkcji samochodów elektrycznych przez Pekin miała zakłócić równowagę na rynku przez nadpodaż pojazdów, zmniejszającą rentowność na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Chiny mają więcej aut elektrycznych niż rynek potrzebuje. Większość firm chińskich nie zarabia. Powrót atomu w Japonii. Kansai Electric Power wznowi w listopadzie badania w sprawie budowy nowego reaktora jądrowego w elektrowni Mihama. Będzie to pierwszy raz, kiedy Japończycy rozważą budowę nowych mocy jądrowych po katastrofie w elektrowni Fukushima z 2011 roku. USA tną stopy. Rezerwa Federalna w Stanach obniżyła stopy procentowe po raz pierwszy od grudnia 2024 roku. Liczy się z możliwością 2 kolejnych obniżek w tym roku. Luzowanie polityki monetarnej może zwiększyć popyt na surowce i podnieść ceny. Trwają spekulacje o wpływie politycznym Donalda Trumpa. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.